Cześć podróżnicza i motocyklowa drużyno. Witajcie wszyscy. Co to był za rok? Nie mogę uwierzyć, że znów mam za sobą kolejny sezon na 2 kółkach. Kolejny, ale całkiem ciekawy. W takiej chwili chciałbym z wami podzielić się kilkoma wspomnieniami i podsumować, śmiało mogę powiedzieć, że dla mnie fantastyczne motocyklowe przygody z roku 2023. Bywało różnie i bywało dziko. Spałem w hamaku, w lesie, wracając myślami do czasów traperów. Ognisko, przygotowywanie jedzenia pod chmurką, grillowanie grzybowych kiełbasek. Prawdziwa uczta dla duszy i podniebienia motocyklisty. Nocowałem również, a może przede wszystkim, w namiocie w wielu miejscach. W Beskidzie Niskim, w Bieszczadach, na Roztoczu, czy nawet na kempingu w pobliżu Browaru i Parku Narodowego. 2 cudowne miejsca w jednym. To takie chwile, których nie zapomnę. Podróże dla mnie to nie tylko przemieszczanie się z punktu do punktu, ale odkrywanie nowych miejsc. Mała, czarna Yamaha 125 i mój wierny, cały ze stali szaro-czarny Royal Enfield Classic 350 towarzyszyły mi w podróżach po Podkarpackim, Świętokrzyskim i tam, gdzie jeszcze wcześniej nie miałem szansy być. Dzień dobry, tu Gregor w drodze z Ameryki. A do takiego miejsca przynajmniej raz w roku wypada dotrzeć. Każdy motocykl ma swojego ducha, a te 2 towarzyszyły mi we wszystkich przygodach. Oczywiście na przemian i chodziło mi o motocykle, a nie o duchy. Spotkanie z fanami Royal Enfield na Royalisku to było coś. Wspólne biesiadowanie, podróż na pięknych, częstowiekowych maszynach w doborowej grupie to jedne z tych chwil, które naprawdę dodają kopa. 3 kilometry. Nie mogłem sobie odmówić zagranicznych wypadów, bo takie cenię sobie szczególnie. Zakarpacie na Ukrainie, serce Transylwanii, mroczne zamki w Lada Drakuli i niedźwiedzie na pokręconej trasie transfogarackiej, jazda wśród wojennej scenografii na Słowacji, te podróże były naprawdę wyjątkowe. A co powiecie na węgierskich pogan w krainie wina? To było dopiero coś. Podróżowanie rodzinne to dla mnie szczególne chwile. Dobra energia Roztocza towarzyszyła mi i mojemu synowi na każdej wspaniałej drodze biegnącej przez sosnowe lasy. W poszukiwaniu idealnej plaży na pewnej greckiej wyspie wraz z żoną przemierzaliśmy wąskie i kręte drogi na całkiem fajnym i zupełnie nowym skuterze. To było coś, ale o tym więcej może przy następnej okazji. Chciałem wam wszystkim ogromnie podziękować za towarzyszenie mi w moich zwyczajnych przygodach. Dziękuję za udział w wieczornych, zazwyczaj przedweekendowych premierach, za wszystkie komentarze i zaskakujące spotkania w trasie. Wasze wsparcie, suby, miłe słowa naprawdę dodają skrzydeł. Dziękuję za kolejne subskrypcje i super podziękowania, czyli wsparcie finansowe. To naprawdę doceniam. Mamy koniec grudnia, koniec 2023 roku, ale nie żegnamy się na zawsze. W oczekiwaniu na wiosnę i kolejny sezon życzę wam fantastycznego nowego roku. Niech będzie pełen motocyklowych przygód wszelakich, bezpiecznych tras i spotkań na drodze. Do zobaczenia w trasie oraz na kanale Gregor w drodze. Dużo dobrej energii dla was wszystkich. Niech wam się darzy rok cały. Grzegorz. No i jeszcze mały bonus track. Jak mogłem zapomnieć o miejscu, w którym byłem, a wtedy nie wiedziałem, że jestem na planie filmowym i to nie byle jakim. Wtedy wszystko było jeszcze tajemnicą, spowitą mgłą średniowiecza.
Nie bez powodu Skansen w Kolbuszowej wcielił się w rolę Adamczychy, wsi w najpotężniejszym państwie świata, przynajmniej w serialu, którego stałem się fanem. Serial niesamowity, to 7 godzin wyśmienitej komediowej zabawy. Humor w tym filmie jest specyficzny, trochę na granicy żenady. Nie tylko Czesi potrafią się śmiać sami z siebie, ale my czasem również. To przeniesienie naszej rzeczywistości do XVII wieku. Serial dość szybko stał się kultowym. Są tacy, którzy twierdzą, że to komedia lepsza od Misia, Rejsu, lepsza nawet niż Dzień Świra. Oczywiście są tacy, którym 1670 się nie spodobał i twierdzą, że to potwarz. Mierzenie frędzli przy pasach sarmatów, które wiemy jak się nazywają, ale głośno nie powiem, to była gruba przesada. Rewelacja. Skansen w Kolbuszowej właśnie wpisał się wielkimi cyframi na polski szlak filmowy, a teksty z tego serialu będą teraz hitem na każdej zakrapianej imprezie. Tak sądzę. Życzeń nigdy za wiele, a więc raz jeszcze dużo mocy i dobrego humoru na rok cały. Ostatnie doniesienia, ostatnie wiadomości. Mamy 27 grudnia 2023 roku, a sezon motocyklowy nadal trwa. Dziś termometr pokazywał tylko 5 stopni na plusie, ale bez obaw. Sucho, śnieg spoczywał tylko w ciemnych, leśnych zakątkach. Słońce świeciło, delikatny wiaterek powiewał, więc wypadało założyć kask, wskoczyć w termoaktywne ciuchy i ruszyć w teren. Jak widać na załączonym obrazku, ten znak, nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych, czeka na swoje 5 minut. Może się nie doczeka. Wyskoczyłem w najbliższe okolice Przemyśla pokręcić się wokół komina. Tak mówimy na takie krótkie, spontaniczne wypady. Przy okazji przetestowałem nowy mikrofon do aparatu Sennheiser MKE200 z martwym kotem na wierzchu. Dzięki temu kotu, wiatr nie miesza przy dźwięku. To w ramach przygotowania do następnego nowego sezonu. Jak mówią krótkofalowcy, pożegnaniom nie było końca, ale to chyba ostatnia motorelacja w tym roku. Trzymajcie się mocno, do zobaczenia w przyszłym sezonie, bo to już wkrótce, mam nadzieję.